CapCut, jedno z najszybciej rozwijających się narzędzi do edycji wideo, które zdobywa serca odbiorców na całym świecie. Ale czy zastanawialiście się kiedyś, dlaczego to narzędzie zdobywa rynek tak ekspresowo? Dlaczego w erze, gdzie za najnowocześniejsze narzędzia płacimy grube sumy, CapCut jest dostępny zupełnie za darmo? A przede wszystkim, czy mamy do czynienia z narzędziem przyszłości? Sprawdźmy, czy to narzędzie warte jest naszej uwagi, także zapraszam do filmu. Darmowe narzędzie z ogromną liczbą funkcji i efektów. Jednym z najważniejszych punktów, które z pewnością przyciągną waszą uwagę, jest to, że CapCut jest darmowy. Ale czy jego darmowość oznacza brak funkcji? Oczywiście, że nie. Spójrzmy na to bliżej. Kiedy zaimportowaliśmy już zdjęcia i filmy do naszego CapCuta, możemy zacząć sprawdzać jakość i ilość funkcji, które posiada darmowa wersja. W pierwszej kolejności dorzućmy sobie nasz film na naszą linię czasu. By to zrobić, najeżdżamy tutaj na któryś z materiałów, który chcemy dodać i klikamy w ten plusik lub przeciągamy bezpośrednio tutaj na naszą linię. W tym momencie nasz film jest tutaj dodany, możemy zacząć na nim pracować i sprawdzać właśnie nasze funkcje. I po pierwsze sprawdźmy sobie u góry. Zobaczcie, że na samej górze mamy kilka rzeczy, które są warte zauważenia, że darmowa wersja daje nam aż tak dużo. Zobaczcie, mamy różne przejścia, typu jeżeli sobie najedziemy, to pomiędzy filmami możemy właśnie robić sobie takie przejścia i tych zakładek jest naprawdę bardzo dużo, więc możemy sobie dowolnie wybierać pomiędzy nimi. Zobaczcie, że jak dodam sobie nowe jakieś zdjęcie tutaj gdzieś na koniec, chciałbym stworzyć jakieś przejście. Niech to na przykład będzie takie przejście, które jest tutaj wirowaniem. I zobaczcie, przeciągnę sobie tutaj na to zdjęcie i w tym momencie, jeżeli będę chciał sprawdzić, jak to wygląda, zobaczmy. Jak widzicie, jest to bardzo proste i tych narzędzi, tych przejść jest tutaj naprawdę, ale naprawdę dużo. Inne rzeczy to na przykład efekty. Ładują się nasze efekty, oczywiście mamy tutaj bardzo dużo zakładek i zobaczcie, możemy dodawać różne, naprawdę bardzo różne rzeczy. Na przykład możemy dodać taki pseudoprąd. To się dodaje jako nowa warstwa. Dodajemy sobie tutaj następną warstwę i klikamy spacja, żeby zobaczyć, jak to wygląda. Jak widzieliście, wygląda to taki przeskok z prądem. Całkiem fajnie. Możemy oczywiście usunąć, klikając backspace i na przykład zrobić inne przejście. Na przykład taki tryb stałego telewizora, bo to chyba tak mniej więcej wygląda. Jeżeli sobie dodam to na linię czasu i kliknę spację lub też tutaj play, nasz film zostanie puszczony i zobaczcie, że dodało się to na nasz film. W tym momencie oczywiście, jeżeli klikniemy sobie, to możemy tutaj dodatkowo zmieniać te parametry tego konkretnego filtru, który przed chwilą zastosowaliśmy, więc możemy go dodać większy kolor, większy kontrast, możemy dodać rozmiar mniejszy lub większy, teksturę, możemy dowolnie zmieniać parametry danego filtra. Innymi elementami, które są oczywiście tutaj na górze, to są na przykład naklejki, więc możemy dodawać jakieś elementy, które są gotowe gdzieś tutaj właśnie z tych parametrów filmowych, więc możemy dodawać jakieś gotowe naklejki, gotowe zdjęcia, grafiki, które CapCut daje nam w wersji darmowej. Jest tego naprawdę, ale naprawdę dużo. Interfejs przyjazny dla użytkownika. Dlaczego CapCut zasługuje na miano narzędzia przyszłości? Jeden z kluczowych powodów to jego przyjazny interfejs. Zarówno dla początkujących, jak i dla zaawansowanych edytorów interfejs CapCut jest intuicyjny i bardzo łatwy do opanowania. Po wejściu do środka, jak widzicie, mamy oczywiście pierwsze okienko, są to media, czyli wszystkie zdjęcia, grafiki, które dodajemy, filmy, jakieś ikony, wszystko co chcemy dodać, dodajemy właśnie w to okienko, pojawiają się nam tutaj, możemy w każdym momencie je dodawać na naszą linię czasu i łatwo nimi tutaj sobie manipulować, więc dodajemy, możemy je sobie tutaj bezpośrednio przeciągać, wszystko jest drag and drop, więc możemy łapać i przeciągać w inne miejsca. Kolejna tutaj zakładka to jest dźwięk, możemy używać bezpośrednio wbudowanej ścieżki dźwiękowej, jakichś efektów tutaj dźwiękowych, sprawdzać prawa autorskie, wyodrębniać z innych filmów. Możemy używać tego bezpośrednio z CapCuta, natomiast pamiętajmy o prawach autorskich. CapCut często ma jakieś ścieżki dźwiękowe z prawami autorskimi, które później nie możemy wykorzystywać gdzieś tam w filmach, więc warto dodawać swoje jakieś ścieżki dźwiękowe z różnych innych stron, które są po prostu darmowe lub gdzie macie subskrypcję i możecie używać ścieżek dźwiękowych. Kolejna rzecz to oczywiście tekst. Możecie dodawać domyślny tekst, możecie dodawać jakieś gotowe już bezpośrednio nasze teksty. Zobaczcie, w tym momencie nasz tekst jest po prostu z takim blurem, czy też z takim neonowy. Możecie oczywiście to wszystko sobie zmieniać samemu poprzez
panel, który jest po prawej stronie. Za każdym razem, kiedy dodacie coś na waszą linię czasu, to po kliknięciu z prawej strony macie tutaj możliwość dostosowywania tego konkretnego parametru, tej warstwy, którą właśnie nałożyliście. Więc jeżeli ja teraz kliknąłem na zdjęcie naszego tygryska, to mam po prawej stronie różne możliwości, co chcę z tym zrobić. Mogę za pomocą skali zwiększyć lub zmniejszyć nasze zdjęcie. Mogę na przykład zanimować to zdjęcie, czyli na przykład zrobić takie coś, więc przy wejściu będzie po prostu takie wskoczenie. Możecie zrobić na zakończenie filmu też jakiś element, więc zobaczcie, że będzie to dodawane na końcu elementu. Więc macie na początku, na końcu i możecie zrobić oczywiście łączone. To wszystko możecie w bardzo łatwy sposób dostosowywać i edytować. Jest to bardzo proste. Intuicyjność w CapCutie jest niesamowicie prosta. Współpraca w czasie rzeczywistym. Słuchajcie, ważne spotkanie z zespołem, szybkie poprawki w filmie, ale brakuje czasu? Dzięki funkcji edycji w czasie rzeczywistym i współpracy online nie musicie tracić czasu na wysyłanie plików w kółko i w kółko. Jeżeli zamkniecie wasz projekt, w tym momencie zrobiliśmy jakiś taki nie wiadomo co, ale zamkniecie, to zobaczcie, wasz projekt został zapisany w chmurze. W tym momencie, jeżeli przejdziecie do innego miejsca i otworzycie waszego CapCuta na waszym loginie, na którym jesteście zalogowani, to ten projekt tam będzie. Uniwersalność na wszystkich platformach. Nieważne, czy jesteście użytkownikami Macintosha, czy poszukujecie idealnego edytora dla Androida, CapCut działa wszędzie. Niech was nie ogranicza oprogramowanie, które odmawia integracji na różnych platformach. CapCut to wolność wyboru przez to, że możecie go zainstalować na telefonie, możecie korzystać online w przeglądarce lub też możecie zainstalować go na waszym komputerze. Działa po prostu wszędzie. Więc jeżeli ja teraz pracuję na Windowsie, bez problemu pracuję sobie właśnie na CapCutie ściągniętym bezpośrednio na Windowsa. Tak samo jest oczywiście na Macintoshu. Jeżeli macie Maca gdzieś tam w domu, to możecie na systemie, na komputerze, na którym pracujecie, bezpośrednio zainstalować właśnie sobie waszego CapCuta. Inną opcją jest oczywiście korzystanie z przeglądarki. Jeżeli zalogujecie się na stronie CapCut.com, zalogujecie się na swoje konto, swoim loginem, czy też swoim uwierzytelnianiem za pomocą Gmaila, to dostaniecie się na edytor online'owy, czyli możecie w przeglądarce bezpośrednio robić wszystko to, co możecie robić oczywiście na komputerze. Dodatkową opcją jest oczywiście telefon. Jeżeli macie zainstalowaną aplikację gdzieś na telefonie, to w ten sam sposób możecie wejść na telefon, zainstalować aplikację z Google Store albo z Apple Store'a i po prostu korzystać na telefonie z aplikacji CapCut. Bez konieczności modernizacji sprzętu. A nazywa się ten punkt dlatego tak, że nawet jeśli wasz laptop nie jest najnowszy, CapCut nie wymaga najnowocześniejszego i super nowoczesnego komputera. Tak, żeby wysyłać do kogoś, potem ktoś wysyła do was. Wszystko dzieje się online, wszystko dzieje się natychmiastowo. Strumieniowe dostarczanie oprogramowania oznacza, że wasz sprzęt nie musi być najbardziej zaawansowany. CapCut bierze na siebie najtrudniejsze zadania, a wy możecie cieszyć się tworzeniem zarówno na komputerze, na który jest po prostu troszkę słabszy niż super jakieś maszyny z nie wiadomo jakimi wielkimi procesorami, pamięcią RAM, która jest niesamowicie wielka. Nie musicie się już tym martwić. Bezproblemowa integracja z mediami społecznościowymi. Dzięki CapCut możemy bezproblemowo dzielić się naszymi dziełami bezpośrednio na platformach społecznościowych. To narzędzie zostało stworzone z myślą współpracy z Instagramem, YouTube'em, TikTokiem i innymi mediami społecznościowymi. Zobaczcie, jakie to proste. Wystarczy, że wasz plik, który sobie stworzyliście, weźmiecie, już chcecie wyeksportować, więc klikacie tutaj w zakładkę eksportuj, nazywacie swój plik po swojemu, czyli na przykład test. Ja w tym przypadku eksportuję gdzieś bezpośrednio na mój komputer, niech to będzie pulpit, klikam, wybieram oczywiście 1080, czyli po prostu Full HD. Wy możecie tu wybrać większą rozdzielczość. Jeżeli chodzi o prędkość, chciałbym zostawić sobie na przykład wyższy, czyli będzie w lepszej jakości wyeksportowany mój film. Kodek zostawiam H264, MP4 format jest idealny na wszystkie platformy społecznościowe. Zostawiam liczbę klatek 30 i po prostu klikam eksportuj. Zobaczcie, że mój film się w tym momencie eksportuje i teraz, kiedy już wyeksportował się do miejsca na moim komputerze,
mam możliwość zalogowania się tutaj bezpośrednio na moje konto TikToka, czy też YouTube. Jeżeli wybiorę któreś z tych zakładek, klikam oczywiście i uzupełniam swoje dane i bezpośrednio ten film jest wgrywany tutaj z tytułem, który sobie wpiszecie, czy ma być prywatny, czy od razu chcecie go upublicznić. Wszystko bardzo prosto z poziomu CapCuta, nie musicie przechodzić do waszych mediów społecznościowych, bo robicie to po prostu tutaj kilkoma kliknięciami. Podsumowując, czy CapCut jest narzędziem przyszłości? Dla mnie tak, dlatego że jest darmowe, pełne funkcji z przyjaznym interfejsem, a to wszystko sprawia, że CapCut zasługuje na uwagę. Ale co myślicie wy? Dajcie mi znać w komentarzu gdzieś tam poniżej, jak zwykle. Jeśli film przypadł wam do gustu, nie zapomnijcie zostawić łapki w górę i subskrybować kanał, abyście nie przegapili kolejnych recenzji i kolejnych bardzo fajnych poradników. A na dzisiaj to wszystko. Do zobaczenia w następnym filmie. Cześć!